Dzień dobry. Ja chciałabym zacząć od zakładu. Jestem w stanie założyć się z każdym z Was, że w tym roku chociaż raz przyjęliście jakiś lek. Był to lek przeciwbólowy, może jakiś antybiotyk. Na pewno każdy z nas to przyjął. Skąd ta pewność? Ponieważ my jako Polacy, jako populacja jesteśmy w czołówce. 28 farmaceutyków w ciągu roku przyjmujemy, każda osoba z nas. Statystyczny Polak. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ nie zastanawiamy się, co się dzieje dalej. Ja zadałam sobie to pytanie, co dzieje się z lekiem później? Ten lek niestety nie kończy swojej drogi w naszym organizmie. Co więcej, droga tego farmaceutyku dopiero się tam zaczyna. Trafia do ścieków, ze ściekami do oczyszczalni ścieków i co dalej? Myślimy, że ta droga się już kończy. Wciąż niestety nie. Tutaj poprzez oczyszczanie ścieków trafia zarówno do osadów ściekowych, jak i do frakcji ścieków oczyszczonych, czyli do tej wody, która później dostaje się do rzeki. Czy to jest tak ważne i dlaczego? Otóż tak, ponieważ farmaceutyki, które tam się znajdują, mają w stanie i zdolność oddziaływać także na mikroorganizmy, organizmy żywe, rośliny, które znajdują się w otoczeniu. Mają zdolność modulować wzrost, rozwój tych roślin, zwierząt i mikroorganizmów, choćby nawet powodując antybiotykooporność. Dlatego ja tutaj staję i chciałabym przeprowadzić badania, które pozwolą mi najbardziej optymalnie stworzyć system, który unieszkodliwi albo zmniejszy ilość farmaceutyków w tych ściekach. Chciałabym na początku przeprowadzić dwutorowe badania. Na początku będą to badania, które po pierwsze pozwolą mi zmonitorować to, co już się w tym momencie wykorzystuje, wszystkie metody z różnych oczyszczalni ścieków, porównać je ze sobą, znaleźć najbardziej optymalną w tym momencie, a później stworzyć coś, wykorzystując nowe albo rozwiązania, albo ulepszone rozwiązania, aby te ścieki oczyścić bardziej. Dlaczego to jest tak ważne dla każdego z nas? Ponieważ każdy z nas chce w przyszłości korzystać, móc wykąpać się w rzece, w rzece albo w jeziorze, do którego ta woda cały czas dopływa. Drugim bardzo ważnym aspektem jest także to, że chcemy gospodarować osadami ściekowymi. Chcemy je wykorzystywać, chcemy, żeby były źródłem energii w spalarniach, chcemy, aby były też w kompostowniach, a nawet jako nawozy. Ale nie chcemy, żeby farmaceutyki w nich zawarte trafiały do naszych roślin i upraw. Dlatego kim jestem na samym końcu? Jestem tą dziewczyną w białym fartuchu, która chciałaby zmieniać świat na lepsze i chciała, abyśmy mogli w przyszłości my i nasze przyszłe pokolenia, nasze dzieci cieszyć się ze zdrowego i naprawdę przyjaznego środowiska. Dziękuję bardzo.